To jest Polski Codziennie. Strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Cześć, dzień dobry. Witam Was na Polski Codziennie. Jeśli słyszymy się po raz pierwszy, ja jestem Monika, a Polski Codziennie to najlepsze miejsce, aby autentycznie i bez stresu poznawać język polski. Jeśli oglądacie materiał w postaci wideo, włączcie napisy pod wideo, napisy we własnym języku. Jeśli mówię dla Was za szybko lub za wolno, możecie też zmienić prędkość odtwarzania wideo. Aha, i na stronie www.polski-codziennie.pl macie dostępną transkrypcję do tego odcinka. Korzystajcie z niej. Jak się macie? Co słychać? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. W Polsce jesień zagościła na dobre. Dosyć gwałtownie zrobiło się chłodno, a nawet zimno. Dzisiaj mamy 1 października i dzisiaj o 7 rano było 6 stopni. 6. Zimno, prawda? Jesień to pora roku, której nie lubię. Dni robią się coraz krótsze, szybciej robi się ciemno, słońce nie grzeje już tak mocno i często pada deszcz. No ale cóż, nie ma wyjścia, trzeba to przeżyć. Trzeba skupić się na przyjemnych aspektach jesieni, na przykład na tym, że więcej czasu będziemy spędzać w domu i więcej czasu możemy poświęcić na przykład na naukę czegoś przyjemnego, na przykład języka polskiego. A propos języka polskiego, nie, żartuję, a propos nie jest to zwrot polski, ale bardzo często używamy tego w języku polskim, tego zapożyczenia z języka francuskiego. A propos, chcę Wam dzisiaj wytłumaczyć znaczenie powiedzenia, bardzo popularnego w języku polskim, które ja bardzo lubię. To powiedzenie to strach ma wielkie oczy. Strach ma wielkie oczy. Jak zwykle, najpierw wytłumaczę, wyjaśnię znaczenie dosłowne słów, które tworzą to powiedzenie. Ok, zaczynamy. Strach ma wielkie oczy. Pierwsze słowo strach. Strach. Według mojego ukochanego pana profesora Bralczyka, strach jest nazwą tego, że się boimy. Strach to niepokój wywołany przez grożące niebezpieczeństwo, przez jakąś rzecz nieznaną, która wydaje się groźna. Strach jest jedną z podstawowych cech wszystkich istot żywych, nie tylko ludzi. Strach jest naturalną reakcją naszego organizmu w sytuacjach zagrożenia. Gdy nie czujemy się bezpiecznie, komfortowo, pojawia się strach. Ma to forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika mieć. Pamiętacie odmianę czasownika mieć? Ja mam, ty masz, on albo ona ma, my mamy, wy macie, oni albo one mają. Czasownik mieć oznacza inaczej posiadać coś. Na przykład ja mam psa, on ma kota. Ja mam długopis, on ma ołówek. Kolejne słowo to wielkie. Wielkie. Wielkie to liczba mnoga słowa wielki lub wielka. Wielki to inaczej bardzo, bardzo duży. Bardzo duży pod względem rozmiaru. Powiemy na przykład, ten budynek jest większy od wszystkich pozostałych w okolicy. Jest naprawdę wielki. Ale również możemy powiedzieć wielki pod względem wartości. Na przykład powiemy, on odziedziczył wielki majątek. Komuś na przykład zmarł dziadek
bogaty dziadek, i zostawił swojemu wnukowi bardzo, bardzo duży majątek, wielki majątek. I ostatnie słowo oczy. Oczy w liczbie mnogiej lub oko w liczbie pojedynczej. Oko to narząd zmysłu wzroku. Mamy dwoje oczu, dzięki nim widzimy wszystko, co jest dookoła nas. Jeśli możemy coś oglądać, na przykład filmy, lub możemy czytać książki, to właśnie dzięki oczom. Jeśli zamykamy oczy, gdy na przykład idziemy spać, to przestajemy widzieć. Ok, a teraz znaczenie wyrażenia strach ma wielkie oczy. To powiedzenie mówi, że temu, kto się boi, wszystko wydaje się większe i groźniejsze niż w rzeczywistości jest. Gdy się boimy, nie jesteśmy obiektywni. Działają u nas emocje i wyolbrzymiamy wszystko, co widzimy lub czego się spodziewamy. Nie znamy czegoś, więc nie wiemy, czego się spodziewać. Z definicji więc boimy się, obawiamy się tej sytuacji. Nie jest dla nas komfortowa taka sytuacja. Ok, i teraz może jakiś przykład. Wyobraź sobie sytuację, gdy małe dziecko siedzi z rodzicami w poczekalni u dentysty. Ma mieć wizytę u dentysty. Z gabinetu dochodzą dźwięki różnych maszyn, których używa dentysta w trakcie leczenia zębów. Coś syczy, coś brzęczy, coś warczy. Wyobraźnia działa. Dziecko robi się coraz bardziej przerażone, mimo że rodzice tłumaczą, że nie zdarzy się nic złego. Nadchodzi moment, kiedy dziecko ma wejść do gabinetu z rodzicami. W gabinecie okazuje się, że dentysta to miły, młody lekarz, który pokazuje dziecku wszystkie maszyny, których używa w pracy. Wydają one różne dźwięki, ale w rzeczywistości nie ma w nich nic strasznego. Lekarz ogląda zęby dziecka i jedynym narzędziem, którego używa, jest małe lusterko do oglądania zębów. Nie ma się czego bać. Po wyjściu z gabinetu tata mówi: widzisz, kochanie? Nie było się czego bać, prawda? Strach ma wielkie oczy. Tata chce powiedzieć, że dziecko, słysząc różne obce dźwięki, wyobrażało sobie straszne rzeczy, a w rzeczywistości nie było powodu do strachu. Druga sytuacja. Wyobraź sobie, że spędzasz noc w starym domu swoich dziadków. Nie byłaś, nie byłeś w nim od wielu, wielu lat. Zasypiasz, ale w nocy budzisz się, bo słyszysz jakiś hałas. Wyobraźnia zaczyna działać. Przypominasz sobie wszystkie opowieści o duchach, które uwielbiają stare domy i z przyjemnością straszą ich mieszkańców. Potem, aby się uspokoić, mówisz sobie, że przecież duchy nie istnieją. A to, co słyszysz, to na pewno włamywacz, złodziej, który przyszedł coś ukraść. A potem już sam albo sama nie wiesz, czego będziesz się bardziej bać, ducha czy złodzieja. Sparaliżowany albo sparaliżowana strachem, włączasz latarkę w komórce i idziesz w kierunku tego hałasu. I co? I okazuje się, że jedno ze starych okien, którego nie zamknęłaś albo nie zamknąłeś wieczorem, stuka delikatnie o ścianę, bo jest wiatr na zewnątrz. Zamykasz okno, siadasz w starym fotelu i mówisz głośno do siebie: ale się bałam, ale się bałem. No, strach ma wielkie oczy. Mówi nagle ktoś, kto siedzi w drugim fotelu. Teraz prawie dostajesz zawału serca. Nie jesteś w stanie się ruszyć. Więc jednak duch czy złodziej?
Nie, to tylko twój brat, który przyjechał w nocy i nie chciał cię budzić. Postanowił więc posiedzieć w fotelu, aż zrobi się widno. Zdenerwował cię, masz ochotę go zabić, ale warto powiedzieć, że właściwie użył naszego dzisiejszego zwrotu. Strach ma wielkie oczy. Jestem pewna, że rozumiesz już to wyrażenie i gdy ktoś obok ciebie będzie wyraźnie zdenerwowany sytuacją, której nie zna, powiesz: nie bój się, stary, na pewno nie będzie tak źle. Strach ma wielkie oczy. Ok, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, aby zalogować się na stronie www.polski-codziennie.pl, aby skorzystać z bezpłatnej transkrypcji dzisiejszego odcinka. Transkrypcji w języku polskim oczywiście. Warto z tej transkrypcji skorzystać. Dodatkowo wideo to zostało przetłumaczone automatycznie na wiele języków i jeśli macie duży problem z jego zrozumieniem, skorzystajcie przy pierwszym oglądaniu z tłumaczenia na własny język. Potem jednak korzystajcie już z polskiej transkrypcji, dostępnej na naszej stronie. Ja życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki, cześć!